Hej, cześć, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale Przygodomaniak i rozpoczynamy trzeci odcinek z przygód detektywa Poirota. Okej, co my teraz musimy zrobić? Franz Asher. Aha. Czyli to jest ten świadek, mąż tej zabitej kobiety. Był stolarzem specjalizującym się w kredensach, obecnie jest bezrobotny. Jest znany w okolicy alkoholikiem o gwałtownym i agresywnym temperamencie. Po potwierdzeniu przez Japa jego alibi wydaje się wiarygodne. Okej, czyli to chyba nie będzie nasz morderca. Porównaj nowy list z pierwszym. No dobra, podejdźmy sobie do biurka. Let us examine this more closely. Przeprowadźmy sobie analizę tych dwóch listów. Certain characters in the two letters may have similar defects. No dobra, no widać, że to W jest takie troszeczkę niewyraźne. Zobaczmy, czy w drugim liście też tak jest. The W is not printed properly. Aha, czyli zaznaczyłem tu. No to zaznaczę sobie na pierwszym liście też. Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Okej, czy są jeszcze jakieś podobne literki? To I, to jest I? To I wydaje się takie dziwne. Yes, this I is weird. Yes, the I characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Czy coś tu jeszcze mamy? To A tu wydaje się dziwne jeszcze. Yes, the A appears to be quite unusual. Right, let us compare this with the other letter. That's right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Both letters were written on the same typewriter and show the same characteristics. You surprise me, Poirot. You usually ignore material proof. But there is nothing usual about this case, Hastings. Nothing must be overlooked. Let us now try and get our brain cells to work. Okej, jaką niezwykłą cechą charakteryzują się morderstwo w Andover? Co my tutaj mamy za opcje do wyboru? List z zapowiedzią przestępstwa w Bexhill. Informator ABC w Andover. Motywem przestępstwa nie jest kradzież. Nazwisko pierwszej ofiary brzmiało Asher. Alice Asher została zamordowana między godziną 5:30 i 6 po południu. Pani Asher mieszkała w nieciekawej okolicy. Wybierzmy sobie informator ABC w Andover. I nazwisko pierwszej ofiary brzmiało Asher. Jakie domysły można wysnuć w odniesieniu do następnej ofiary? Nazwisko następnej ofiary może zaczynać się na literę B. So, Poirot, have you found something? Oui, I believe so. But I am afraid it is not enough to stop the murderer. Let us go and see Chief Inspector Chapa will explain there. Okej, opuść Whitehaven. Nie wiem, jak to się czyta nawet. Whitehaven. Powiedzmy, że tak. No dobra, wyjdźmy sobie z tego mieszkania. Okej, widać, że samochodzik już tu na nas czeka. Czyżby to była londyńska taksówka? To Scotland Yard, please.
Scotland Yard. Zawsze mi się to kojarzy z Sherlockiem Holmesem. Poinformuj Japa o liście B. Okej. Gdzie jest wejście do Scotland Yardu? Podejrzewam, że właśnie tam. No, widać, że siedzi sobie przy biurku. Aha, czyli możemy z nim porozmawiać albo użyć obserwacji. Standardowo na początku przyjrzyjmy mu się. Jap appears to be snowed under. Telefon ze zdjętą słuchawką. To znaczy, że nie chce od nikogo odbierać innych telefonów. Filiżanka zimnej herbaty. Jap appears to already be overloaded with work. My news is not going to improve matters. Bonjour, Chief Inspector. I am afraid we have some bad news. I have just received another letter signed ABC. The next crime will be on the 25th in Bexhill-on-Sea. Are you completely sure it's from the same person? I have compared the two letters. There is no doubt about it. I suppose you think he's going to carry out his threats. I fear so. Good God, Poirot. Bexhill is very busy at this time of year, and we have no idea who the next victim will be. Nazwisko następnej ofiary będzie zaczynać się na literę B. I suspect that the name of the second victim will start with B. What on earth makes you think such a thing? I thought about it when I saw the name Asher clearly written over the shop door of the unfortunate woman who was murdered in Andover last month. When I received a letter mentioning Bexhill, I deduced that the victim, like the town, might have been chosen by alphabetical order. So it's an alphabet fiend. I'm going to have a list drawn up of all the people whose name starts with B. I hope there aren't too many of them. Bien, we should leave you to work, Chief Inspector. You have a few days to prepare yourself. Thank you for coming, my friends. Poirot? Chief Inspector Jap, your call does not bode well. Indeed, we have just found the body of a young woman on the beach in Bexhill. An ABC was placed on the body. We'll be there as soon as possible. Okej, udajemy się do Bexhill. Nasze przypuszczenia okazały się trafne. Imię ofiary zaczyna się na literkę B. Bexhill is a delightful town. It would be nice to come back and visit. I do not entirely agree. Walking at the beach damages my shoes, and it hurts my knee. So the years have not spared you, my friend. It's the same for all of us. That is exactly what I said to myself when I saw you back from your travels. Poirot! Do not be offended, Hastings. I can see Jap waiting for us. And from his face, I would say that things are not looking good. Okej, znajdujemy się w Bexhill. Czy możemy się rozejrzeć po tej lokacji? Aha, jest tu jakiś tłum ludzi, który możemy zaobserwować. Bexhill seems to be a pleasant little town. Nowoczesny bungalow. Wiktoriański dom. Bexhill is a pretty little seaside resort with elegant architecture, although personally I prefer more modern buildings. Dlaczego? Bardzo fajne miejsce. Mi się tutaj podoba. O, jakaś mewa tutaj siedzi. No dobra, zejdźmy sobie do tych panów na dole. Dlaczego Poirot tak wolno chodzi? No ja wiem, że jest starszym człowiekiem. Okej. A widać, tu nasza ofiara już leży. Hastings appears to be ill at ease.
He appeared to be relatively indifferent to Mrs. Asher's murder, but a young woman's murder seems to be troubling him greatly. Hastings appeared... Dobra, porozmawiajmy sobie z nim. I fear that this case is far from being solved. Come on, Poirot. You'll find the killer. Certes. But how many times will he kill before I do? How do you do, gentlemen? Chief Inspector? I fear your admirer has struck again, Poirot. We haven't yet identified the victim, but it's a young woman, 20 to 25 years old. Death occurred last night between 11:30 and 1 o'clock, and we found an ABC guide on the body. Was she pretty? Come on, Poirot, that's rather out of place. It has no bearing on the murder. Are you certain? For women, it is often the most important thing. It often decides their destiny. The body hasn't been moved. You can see for yourself. Has the press been informed? Not yet, but I'm planning to. I haven't yet informed them about the presence of the ABC guide in Andover. Nobody has reported a young woman missing? Not for the moment. No witnesses, I imagine. Indeed. We've asked everybody who may have met a young woman fitting her description last night to come and see us, but I have little hope of gaining anything from it. It's early days, Chief Inspector, and the news may not have spread around the town yet. I hope you're right, Hastings. Okej, w takim razie przyjrzyjmy się naszej ofierze. Widać, że to młoda kobieta. A widać, że ma tutaj ślady podduszania. These marks have been left by a rope or a braided cloth. She was a great beauty. Strange that chap didn't notice it. Okej. A braided silk belt. It may have belonged to the victim. Oczywiście, że mógł należeć do ofiary. No i jest książka ABC. Znaczy rozkład jazdy. Co ona tutaj skrywa? The guide is open at the page for the Bexhill train times. The young woman wasn't wearing shoes or a coat and was not carrying a bag. That's strange. Either the murderer stole her belongings or she put them somewhere safe. Maybe so that she could bath. Okej, widać tutaj jakiś klucz. This key is too small to be one for a house. Without a doubt, it is for a padlock. No dobra, został nam jeszcze jeden element do odkrycia. Apart from the marks on her neck, there are no signs of the struggle. She didn't manage to hit her assailant. Let us now try and get our brain cells to work. Czyli morderca musiał zakraść się od tyłu i tą linką zadusić ją. W jaki sposób ofiara została zamordowana? Przy ofierze nie znaleziono żadnych rzeczy osobistych. Ofiara nie stawiała oporu. Ok. Znaleziono pleciony pasek z jedwabiu. Ok. Informator ABC otwarty na stronie z rozkładem jazdy Bexhill. Ofiara wyglądała atrakcyjnie. Na szyi ofiary widoczny jest ślad. The poor child must have been strangled with his braided belt. Unfortunately, in view of the fabric, it is unlikely that we will find any prints. Let us now try and get our brain cells to work. Jakie cechy wspólne mają zbrodnie w Andover i Bexhill? I z tyłu jej głowy to na pewno nie informacja. Okej, myślę, że to będzie dobra odpowiedź. I myślę, że to będzie ok. Czy za zbrodnię w Andover i Bexhill odpowiada ten sam morderca? Myślę, że tak.
The medical officer should confirm that the victim was strangled with her own belt. That's what I thought. She shows the usual signs of strangulation. With a little luck, we'll find prints this time. You are too optimistic, Hastings. Our killer is far too meticulous for that. Albo działał po prostu w rękawiczkach. I niestety odcisków palców nie da się tak łatwo uzyskać. Okej, coś nam się tu pojawiło. Zidentyfikuj ofiarę. Mamy tutaj kluczyk. Mały kluczyk przywiązany do nadgarstka Betty Bernard. Wydaje się zbyt mały, aby pasował do zamka, do drzwi. Widać, że jest tutaj cyferka. Jest to chyba 6. Okej. Mamy klucz do pomieszczenia z numerem 6. This hut is locked. Domyślam się, że kluczyk jest do którejś z tych budki. Tu jest 9, 8, 7... Tu jest 9? Albo odwrócona 9. W sensie 6. No tak. Widać, że jest tu dziureczka i nie ma śrubki, więc nasz numerek się obrócił po prostu do góry nogami. The number is upside down. This is definitely at number 6. A widać, że tu się pojawił jakiś kod. Jest to chyba 7, 1 i 5 albo 6. Nie jestem do końca pewny. Ale chyba jest to 5. 7, 1, 5. Dobra, sprawdźmy, czy ten kod pasuje do tej kłódki. A dual locking padlock. I need to find the code and then insert a key. Siódemka, 1 i 5. No i voilà. Okej, teraz musimy otworzyć jakoś te drzwi. Aha. No i co my tutaj mamy? Torebeczkę. Prawdopodobnie jest to torebka naszej ofiary. It definitely was here that the victim left her belongings. The purse is full. Yet again, we can dismiss theft as the motives for the murder. Here is the watch she must have removed to prevent it from getting wet. A top-brand lipstick. She liked to take care of her appearance. As well as a photo of the victim with some company. It could be useful to me. Nowy przedmiot. Zdjęcie ofiary z inną osobą. Przyjrzyjmy się. Czyżby to był nasz morderca? Raczej nie sądzę. Nic więcej tutaj nie ma. Nie, no nie mogę tutaj nic zaznaczyć. Betty's first day at work. Mom is very proud of you. Elizabeth Barnard, 7 August 1931. So, the young lady did have a name starting with B, and she worked as a ginger cat, an establishment that must be slightly further along the beach. Jap has gone to the police. The victim has been identified and her family had reported her disappearance. She was called? Elizabeth Barnard, mainly Betty. She worked as a ginger cat at the cafe slightly further along the beach. But Poirot, how on earth? Never mind. Do you have her address? Yes, she lived with her parents on the street leading to the beach, number 22. Shall we go? You are far too impatient, Hastings. Let the poor people take in the news first.
Let us go and visit the cafe where Betty worked. No okej, udajmy się więc do kawiarni. Była kelnerką w kawiarni Ginger Cat. Idź do kawiarni. No dobra, w takim razie udajmy się do tej kawiarni. On dziwnie w ogóle chodzi. Okej, możemy coś tutaj zobaczyć. Could it be the same buildings as on the victim's photo? Kiosk z gazetami. Kopuła. This is definitely where the photo I found in the hut was taken. No dobra, przejdźmy sobie na lewo. Aha, czyli tu też możemy coś... A nie, to jest chyba to samo. Ginger Cat Restaurant. No dobra, wejdźmy do środka. I'll be with you in a minute, gentlemen. Nie, to my podejdziemy do ciebie. Co my tutaj mamy? This is a well-laid table. Nothing is out of place and, above all, no creases. Ani żadnych klientów. Zbadaj miejsce pracy Betty. Okej, porojcik idzie się kolejny raz przejrzeć i poprawić sobie włosy i wąsy. Dodano 3 punkty ego. Podejdźmy sobie do tej pani. What a pity. I don't have any change to make it work. Możemy po raz kolejny wybrać obserwację albo rozmowę. Standardowo najpierw wybierzmy obserwację. Something tells me that she's the owner of the Ginger Cat. Surowy wygląd, krzyżyk na szyi, czyli jest bardzo wierząca. Rude włosy, czyli jest fałszywa. I tak się mówi, nie chcę nikogo tutaj obrazić. This woman must be the owner of the Ginger Cat. It looks like something is bothering her. Cóż ona może mieć za problem? How can I help you? A hot chocolate and a tea for my friend, please. I'll bring it straight away. Do notatnika Poirota dodana informacja. Jest właścicielką kawiarni Ginger Cat. Nie wie zbyt dużo o prywatnych sprawach swoich pracowników. Czy coś się uda z niej wyciągnąć? Jakieś cenne informacje? I need to know the time range during which Betty was working on her own. No dobra, mamy kolejną łamigłówkę. These are the different waiting staff's bills. Which ones were written by Betty? Nie ma tutaj żadnych podpisów. No nie ma. Betty. Where is Betty? Tu jest Betty. Betty worked from 11 a.m. to 7:30 p.m. Would she have been alone at any time during her service? Interesting.
Betty was alone between 5 p.m. and 7:30 p.m. Who did she serve? No właśnie, kogo obsłużyła? Między 5 a 7:30 była sama. Spójrzmy jeszcze raz na rachunki. Okej, mamy tutaj godziny. 5, 6:30, 5, 7:20. Jeżeli pracowała między 5 a 7:30, czyli w tym przedziale muszą być jej rachunki. Tylko które? Most probably a family. This bill may have been written by Betty. There is probably another one. No właśnie, tylko który? 6:30, 5. No, something's not right. Betty was alone at just one of these 2 times. Weźmy sobie ten rachunek. Most probably a single man. A whiskey lover. Maybe the murderer? Może. This bill may have been written by Betty. There is probably another one. Aha, czyli mamy ten rachunek i ten też prawdopodobnie został wystawiony przez Most Betty. probably a family. Betty served a family and a man on his own, a whiskey drinker. Maybe the murderer. This information will help me to progress. But, gentlemen, what are you doing? We are searching for clues, mademoiselle. My name is Hercule Poirot. I am a detective, and this is Captain Hastings. Does Betty Barnard work here? That is correct. She should have been here a while ago. Punctuality is the first rule of politeness. I fear that Miss Barnard will not be coming today. She has just been found, dead, on the beach a few hundred meters from the cafe. How awful. Poor young thing. What happened? She appears to have been murdered. This is most distressing. How this will affect my business, I shudder to think. Co za dziwna kobieta. Właśnie dowiedziała się, że jej pracownica została zamordowana. A ona co? Jak to wpłynie na moje interesy? Zapytaj, co wie na temat Betty. Powiedz, że przeciwnie to reklama dla miasteczka. Zapytaj, co wie na temat Betty. What can you tell us about Miss Barnard? Nothing, absolutely nothing. Miss Barnard was my employee. Her private life was none of my business. You did know at least that she had a young man. Indeed. Zapytaj, czy przyjaciel ofiary mógł ją zaatakować. Zapytaj, czy mężczyzna na zdjęciu jest przyjacielem ofiary. Zapytajmy, czy to jest przyjaciel ofiary. This photo was found. Is this him? Yes, that's him all right. But I haven't seen him for some time. Zapytaj, czy w ich związku wszystko układało się dobrze. Powiedz, że młodzi ludzie nie mają już zasad. Do you think there may have been some problems between them? I'm not on those sort of terms with my staff. Now, please excuse me, I have work to do. A może to ona jest morderczynią? The customer who ordered the whiskey might provide us more information. He may have been the last one to see Betty alive. It is an interesting idea, Hastings. Maybe he is a regular guest. What do you think, mademoiselle? I don't think so. Our regular guests tend to order tea and cakes. At this time of the year, there are a lot of tourists about you never see again. That's what I thought. Time to visit Betty's home. Idź do domu Betty przy High Street 22. No dobra, moi kochani, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Dom Betty przeszukamy sobie w kolejnym. Tak więc trzymajcie się, do usłyszenia, pa!